Jeżeli chcesz już dzisiaj zacząć zarabiać na swoim kanale na YouTube, a nie masz 1000 subskrypcji ani 4000 godzin wyświetleń, czyli tego progu, żeby dołączyć do programu partnerskiego YouTube i zarabiać na reklamach, to masz wiele innych sposobów, żeby to zrobić. I dzisiaj zajmiemy się tym, jak można zarabiać nie tylko na YouTube, ale chociażby na blogu czy na swojej działalności na Instagramie, na takiej platformie, jaką jest Patronite, o której niejedna z Was na pewno już słyszała. Dzisiaj specjalnie dla Was zakładam sobie konto na Patronite i pokażę Wam krok po kroku, jak to wyglądało w moim przypadku, jak założyłam właśnie te konto, więc jeżeli chcesz już w tym momencie przeskoczyć do mięsa, czyli chcesz zobaczyć, jak dokładnie się rejestruje i tak dalej, to w opisie do tego filmu masz rozdziały, a rozdziały pomogą Ci po prostu przejść do tej informacji w filmie, która jest dla Ciebie w tym momencie ważna i potrzebna. Są różne rodzaje uzyskiwania wsparcia od swojej społeczności i właśnie Patronite jest jedną z nich, jednak wymaga to jakby rejestracji na innej platformie i Patronite jest jakby taką bardziej złożoną platformą, dzięki której możesz wyznaczać na przykład cele dla siebie i dla społeczności. Jeżeli osiągniesz jakiś pułap zarobków, nazwijmy to wsparcia miesięcznego od widzów, to na przykład mówisz, że zrobisz to, a to, nie wiem, rzucisz na przykład pracę, jak podpowiada sam Patronite w swojej instrukcji. Więc tam jest więcej możliwości. Masz możliwość jakby podzielenia sobie tych cegiełek tak jak Ty chcesz, czyli możesz prosić o wpłatę 5 zł miesięcznie, 10, 15, 100 zł i tak dalej. Możesz kilka takich rodzajów cegiełek, za które w zamian coś dajesz ustawić, więc tutaj jakby Patronite wymaga od Ciebie tego, aby za te wpłaty, za te donaty po prostu widzowie mogli, Twoi patroni mogli otrzymywać jakieś dodatkowe korzyści, na przykład sesję Q&A z Tobą raz w miesiącu, czy dodatkowe wideo, które będzie tylko i wyłącznie udostępniane patronom, którzy po prostu wspierają Twój kanał. Jeżeli to jest dla Ciebie za dużo i jakby nie chcesz się w ten sposób zobowiązywać, to w poprzednim wideo, które zobaczysz tutaj, możesz zobaczyć inny, nieco łatwiejszy sposób na zarabianie po prostu na YouTube dzięki wsparciu Twoich widzów na YouTube i nie tylko na YouTube, tak jak już też wspominałam. Jest to korzystanie z platformy Buy Coffee 2, w której po prostu widzowie stawiają Ci przysłowiową kawę, wpłacając 5, 10 lub 15 zł na Twoje konto właśnie w Buy Coffee i jest to w postaci takiej darowizny, za którą tak naprawdę widzom jakby nic nie obiecujesz, mają ochotę Cię wesprzeć, postawić Ci wirtualną kawę, to robią. Jest jeszcze jedna forma, w której możesz jakby to zrobić, że widzowie, którzy chcą Ci postawić wirtualną kawę, robią to, ale jeszcze jakby otrzymują coś od Ciebie i można to zrobić jakby poza korzystaniem z tego typu platform, czy to Buy Coffee, czy na przykład Patronite'a. Jedną z takich możliwości jest to, co ja zrobiłam ostatnimi czasy, a mianowicie mam webinar, nagranie webinaru, które jest u mnie w sklepie na YouTube dla początkujących.pl i nagranie tego webinaru jest w cenie kawy ze Starbucksa. I dla osób, które czytają na przykład moje mailingi, czy na Instagramie czasami się odzywam do nich, no to w tym momencie piszę, że jeżeli chcą mi postawić wirtualną kawę, to mogą sobie zakupić dostęp do takiego webinaru w cenie właśnie kawy w Starbucksie chociażby, tak? Więc możecie robić to na różne sposoby, jeżeli nie lubicie, a wiem, że wiele osób po prostu nie lubi jakby rejestrować się na kolejnych platformach, to możecie zrobić to w ten sposób, że macie jakiś produkt, który możecie udostępnić w cenie bardziej dostępnej dla Waszych widzów i dzięki temu oni stawiają Wam przysłowiową kawę, ale tak naprawdę nie za darmo, bo dajecie im w zamian produkt, który sobie po prostu kupują w sklepie, więc w ten sposób możecie działać. Jeżeli chodzi o dodatkowe wsparcie widzów na samym YouTubie, to oczywiście też jest taka możliwość, natomiast żeby uzyskać wsparcie od widzów, na przykład na zasadzie takiego właśnie a la Patronite'a na Twoim kanale na YouTube, to musisz najpierw dołączyć do programu partnerskiego YouTube, czyli osiągnąć pułap 1000 subskrypcji i 4000 godzin wyświetleń w ciągu ostatnich 12 miesięcy, więc jeżeli jeszcze nie jesteś w programie partnerskim YouTube'a, to ta wiedza jakby Cię nie dotyczy, w ten sposób nie możesz uzyskać wsparcia od Twojej społeczności, ale możesz to zrobić po prostu na te 3 sposoby, które powiedziałam: Patronite, Buy Coffee albo przez Twój sklep internetowy, gdzie po prostu widzowie kupują w cenie kawę jakiś Twój produkt elektroniczny. Tymczasem, tak jak już mówiłam, przechodzimy teraz do ekranu mojego komputera i pokazuję Wam,
jak zarejestrowałam się w programie Patronite, jak ustawiłam progi i to wszystko zobaczycie na ekranie mojego komputera. Z linku w opisie do tego wideo wejdź na patronite.pl. Tutaj znajdziesz się na stronie Patronite'a. Wchodzimy na Zarabiaj, następnie poszukamy sobie, tutaj są różne informacje, więc możesz się od razu dowiedzieć, kim jest autor, kim jest patron. Autor to jest osoba, która zarabia na Patronite, czyli Ty, jeżeli chcesz stworzyć sobie konto na Patronite, żeby właśnie uzyskać wsparcie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o patronów, to patroni to są osoby, które wsparcia udzielają. I tak jak widzisz na ekranie, tutaj przechodzimy do tworzenia konta. Żeby się zalogować, musimy stworzyć nowe konto. Możemy także zalogować się przez konto gmailowe. No i zaznaczamy, kim jesteśmy. Jesteśmy autorem, to też właśnie klikamy i rozpoczynamy po prostu wędrówkę. Pierwsze co, wpisujemy nasze dane i krótki opis profilu. Każdy krok zapisujemy i klikamy później dalej. Przechodząc do wizytówki, tutaj znowu wpisujemy nasz opis, który musi przede wszystkim opisywać to, czym się zajmujemy. Tutaj jeszcze jakby nie wrzucamy oczekiwań odnośnie tego, co byśmy chcieli osiągnąć na Patronite, po prostu opisujemy nas, naszą niszę, czym się zajmujemy. Tutaj w wyglądzie możemy ustawiać zdjęcie profilowe i zdjęcie widgetu. No i tutaj należy pamiętać, że pliki, które dodajemy, muszą mieć odpowiednią wielkość. Zalecane proporcje, tu jest na przykład kwadrat. I musimy o tym pamiętać, żeby po prostu zdjęcia nie były zbyt duże, nie mogą przekraczać 4096 kilobajtów, więc tego się trzymamy, inaczej nas po prostu system gdzieś tam dalej nie przepuści. Jak już sobie dodamy odpowiednio te zdjęcia, to przechodzimy dalej. Tutaj będziemy dodawać kategorie. Kategorie to jest to tak naprawdę, jak my możemy opisać to, czym się zajmujemy. Tak ogólnikowo, że po prostu patroni mogli nas gdzieś tam odnaleźć, także jakby na stronie Patronite'a i od razu też na naszym profilu będzie widać u góry jakby czym się zajmujemy, tak? Ja sobie wybrałam film, YouTube i streamerzy. Dajemy zapisz, dalej i jedziemy do sociali. W socialach po prostu wpisujesz wszystkie jakieś swoje media społecznościowe, YouTube'a, bloga i tak dalej. To wszystko tutaj wpisujesz. Należy pamiętać, żeby te linki działały, bo później jest weryfikacja Patronite'a i na podstawie tych linków jakby te konto jest aktywowane. Przechodzimy do progów, no i w progach ustawiamy te nasze cele. Tutaj też jest jeszcze poradnik dla autorów, który sobie możecie przeczytać, jak według Patronite'a warto te progi ustawiać. Jeżeli chodzi o progi, to warto ustawić je 3 w różnych właśnie przedziałach kwotowych, żeby po prostu każda osoba, nawet jakaś taka, która chce nas minimalnie wesprzeć, na przykład za 7 zł, mogła to właśnie zrobić. I takie 3 rodzaje się najlepiej sprawdzają. Do każdego progu musimy dodać też limit i limit oznacza to, że limitowana ilość osób może po prostu być patronem tego typu, bo kolejną rzeczą jest to, że każdy próg ma po prostu swoją jakby nagrodę i tutaj wpisujemy to w opisie progu. Tą nagrodą jest to, że na przykład patron, który wykupi co miesiąc jakby dostęp, wykupi ten próg, wesprze nas daną kwotą, no to ta osoba na przykład będzie mogła wymyślić jedno wideo na nasz kanał. Więc jeżeli pozwolimy zbyt dużej ilości osób wykorzystać ten rodzaj progu, no to w tym momencie będziemy mieć problem, bo na przykład 100 osób zażyczy sobie zupełnie różny film i musielibyśmy 100 miesięcznie filmów danych zrobić. Więc robimy tak, żeby się nam to zgadzało. Więc na przykład przy pierwszym progu daję tutaj kwotę 5 zł na miesiąc i limit 100. No i tutaj jest podziękowanie i osoba otrzyma ode mnie podziękowanie wraz z możliwością udziału w ankiecie, jaki film tam pojawi się w pierwszej kolejności po wysłaniu ankiety. I ankieta będzie wysyłana 1 raz w miesiącu. Tak sobie wymyśliłam, jeżeli chodzi o pierwszy próg. No i później dajemy zapisz i nam się stworzy tutaj pierwszy próg. Teraz klikamy sobie dodaj nowy próg, będziemy tworzyć kolejny. No i tutaj dałam 10 zł i dałam limit 10.
bo tutaj już dodałam możliwość, oprócz tego, co było jakby w poprzednim progu, dodaję możliwość wybrania tematu jednego filmu typu short w miesiącu, tak? No to teraz jakby sobie przeliczyłam, że teoretycznie dziennie jestem w stanie jednego shorta wyprodukować, no ale jednak byłoby to kłopotliwe, tak? Więc jeżeli dana osoba wymyśli temat, no to myślę, że 10 osobom mogłabym pozwolić wymyślić temat na shorta po prostu w miesiącu, tak? Jest to jakby wykonalne, biorąc pod uwagę inne moje zobowiązania. No i znowu dajemy zapisz, dajemy dalej. No i mamy, widzicie, drugi próg tutaj. No i teraz możemy sobie dodać jeszcze trzeci próg. No i w tym trzecim progu ja sobie ustawiałam 49 zł na miesiąc, limit 10. No i tutaj oprócz tego, co znowu było w poprzednim progu, no to tutaj sobie dodamy jeszcze jeden raz w miesiącu, że będzie zaproszenie na sesję Q&A, taką pytanie-odpowiedzi prywatną, tak? Więc to jest znowu dodatkowa rzecz, którą taka osoba może otrzymać. Czyli oprócz podziękowania, wzięcia udziału w ankiecie, to jeszcze może wymyślić jednego shorta, tak? I jeden raz w miesiącu będzie miała sesję Q&A. Czyli teraz jakby to połączyć, to tak naprawdę 20 osób może shorta wymyślić w miesiącu, tak? Plus jeszcze Q&A. No i tutaj mamy te 3 progi. No i klikamy sobie dalej. Tutaj musimy wprowadzić numer konta. Jak wprowadzimy, dajemy oczywiście zapisz i dalej. No i no jakby to jest taki ważny moment, bo należy numer konta dodać, żeby później móc jakoś wypłacać pieniądze z Patronite'a. No i następnie ustalamy nasze cele. Cele to oznacza to, że po prostu chcemy na jakiś cel nazbierać pieniądze, tak? No i mamy cele, dzielimy na cele subskrypcyjne i projektowe. No i do celi subskrypcyjnych na przykład, że należy, że jeżeli zarobię na Patronite 3000 zł na miesiąc, to rzucam pracę i wyjeżdżam na Jamajkę, tak? No i wybieramy sobie cele, możecie przeczytać, jakie to są dwa rodzaje celów. No i ja tutaj wymyśliłam sobie cel, że więcej prywatnych sesji, kwota celu 1000 na miesiąc. Jeżeli kwota wsparcia wyniesie właśnie 1000 miesięcznie, to będę się spotykać na zamkniętych sesjach Q&A raz w tygodniu na 1 godzinę, tak? Czyli jakby zwiększę ilość tych sesji Q&A w momencie, kiedy będą odpowiednie zarobki do tego. No i tutaj kolejna rzecz to jest galeria, do której możemy dodać zdjęcia, tak? I później będziemy to mogli zobaczyć na naszym koncie patrona. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby uzupełnić jak najbardziej te nasze konto, żeby one było atrakcyjne i oferowało fajne rzeczy dla naszych widzów, dla naszych patronów, żeby oni mieli ochotę po prostu nas wspierać, bo dostaną coś więcej. Tu jest jakby ta różnica między Buy Coffee tu, w którym wspieramy jakby za uśmiech, dostajemy wsparcie, natomiast no tutaj w Patronite wspiera się nas w zamian za coś, tak? No i tutaj wysyłamy już do akceptacji nasz profil i do kilku dni dostajemy informację, czy nasze konto zostało zaakceptowane. Jeżeli coś będzie nie tak, jeżeli trzeba będzie coś poprawić na naszym koncie, to dostaniemy mailowo także taką informację. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Was przydatny. Link do mojego Patronite'a znajdziecie w opisie do tego filmu. Klikając w ten link, także jesteście w stanie wejść na stronę Patronite'a i założyć swoje konto zgodnie z instrukcją w tym tutorialu. Dajcie mi znać w komentarzu, jak założycie swoje konto, jak Wam poszło, jakie macie progi, co tam ustawiliście. Bardzo chętnie zobaczę Wasze propozycje dla widzów. Tymczasem, jeżeli jesteście zainteresowani tematem właśnie wsparcia przez chociażby Buy Coffee, czyli ten system, w którym jakby widzowie tylko i wyłącznie stawiają Wam kawę, to mówiłam o nim w poprzednim wideo, które znajdziesz tutaj i jest to także playlista, na której zobaczysz film jak zarabiać na YouTube w 2021 roku, gdzie omawiam wszystkie właśnie sposoby zarabiania na YouTube. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!